Cześć, tu Agata z kanału Izrealia. Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie książce i mam nadzieję, że cieszycie się równie bardzo jak ja, dlatego że na tym kanale chyba jeszcze nigdy o żadnej książce nie rozmawialiśmy. Był chyba jakiś tam odcinek o serialach, ale o książkach wydaje mi się, że nie. A bardzo czekałam, żeby właśnie taki odcinek móc zrobić i miałam to szczęście, że wydawnictwo Znak poprosiło mnie o opinię na temat jednej z książek dotyczących Izraela oczywiście i kultury żydowskiej. Jest to książka, którą nawet jeżeli jej nie czytaliście, to bardzo możliwe, że kojarzycie tytuł Królowa Piękna z Jerozolimy. Skąd możecie go kojarzyć? Jeżeli Wam cały czas jeszcze nie świta, to od razu podpowiadam, że z Netflixa, dlatego że na podstawie tej książki powstał serial, właśnie dostępny na Netflixie, którego ja od razu się przyznaję, nie oglądałam, dlatego że kiedy wpadła mi w ręce książka Królowa Piękna z Jerozolimy, to stwierdziłam, że skoro już mam czytać książkę, to nie będę oglądać równocześnie, czy tam przed przeczytaniem serialu, bo nie chciałam po pierwsze, wiecie, sugerować się niczym. Poza tym pomiędzy ekranizacjami a książkami jest często bardzo wiele różnic, więc nie chciałam, żeby mi się wszystko pomieszało i stwierdziłam, że serial sobie obejrzę już jako taka wisienka na torcie, chociaż też mam cały czas mieszane uczucia, czy w ogóle go oglądać, czy nie, bo pomimo, że sama książka mnie naprawdę zachwyciła i gorąco Wam polecam, zaraz Wam powiem dlaczego, to o serialu słyszałam bardzo mieszane opinie, więc tutaj cały czas się waham, czy ten serial w ogóle oglądać. Niektórzy mówią, że się dłuży, że się nudzi, także dajcie znać w komentarzach, ci, którzy oglądali, co Wy sądzicie, jaka jest Wasza opinia na temat tego serialu. A dzisiaj opowiem Wam o książce. Dzisiaj w rękach miałam trzymać wersję papierową tej książki, natomiast zawaliła tutaj poczta izraelska, bo książka, słuchajcie, do mnie leciała, ja już na nią niecierpliwie i gorąco czekałam. No ale niestety, jeżeli wydaje Wam się, że Poczta Polska potrafi że tylko Poczta Polska potrafi tak koncertowo nawalić, to zapraszam do Izraela. Izrael zrobił Poczcie Polskiej wspaniałą konkurencję, oczywiście niechlubną. Nie mogę niestety dzisiaj trzymać tej książki w rękach, ale chętnie Wam opowiem o niej. Przeczytałam ją w wersji elektronicznej, co trochę odebrało jej uroku, bo ja jestem wielką fanką papieru jednak, ale w dalszym ciągu ta książka mnie mocno zachwyciła, bo porusza wiele bardzo ponadczasowych tematów i tematów, które dzisiaj są aktualne. To jest ciekawe, bo ta książka nie opisuje Izraela współczesnego. W zasadzie losy bohaterów rozgrywają się równolegle z powstawaniem państwa Izrael, więc też jeżeli interesuje Wam sama historia powstania Izrael, ale nie w takiej, wiecie, wersji, jaką macie dostępną w książkach historycznych, gdzie macie suche daty, wydarzenia i tak dalej, no to tutaj to jest tak fajnie opisane, że nie czytacie suchej historii, tylko ta historia gdzieś tam rozgrywa się w tle. Także mi się też ta forma przekazu bardzo spodobała. Moja pierwsza refleksja, która pojawiła się zaledwie po przeczytaniu kilku pierwszych stron, to było, że tę książkę trochę czyta się jak baśń. Język, forma opowiadania jest bardzo podobna do tego, jak opowiada się o rzeczywistości, na przykład w powieściach dla dzieci. Natomiast książka opowiada o problemach dorosłych, o bardzo poważnych problemach, ale w taki sposób, że gdzieś tam wróciły do mnie wspomnienia z książek, które czytałam w dzieciństwie. Także to mnie tak od razu na wstępie ujęło i sam język, to jak poruszana jest wyobraźnia w tej książce. Moim zdaniem autorka bardzo umiejętnie oddziałowuje na wyobraźnię i posługuje się takimi słowami, które właśnie będą pobudzać Wasze różnorakie zmysły, na przykład smak. Tam jest dużo takich opisów dań w kulturze żydowskiej. I tutaj od razu mówię, że kultura żydowska jest bardzo zróżnicowana i to też z tej książki możecie się dowiedzieć. No i te dania właśnie, czy sofrito z zielonym groszkiem i białym ryżem, czy borekitas, czy chamin makaroni. To wszystko sprawia, że od razu czujecie zapach tych potraw, to w jaki sposób autorka je opisuje. To, że chcecie to zjeść, że chcecie to ugotować. Także to działa bardzo na wyobraźnię, ten język, w jakim książka została napisana. Tak jak wspomniałam, kultura żydowska jest bardzo zróżnicowana i w tej książce możecie właśnie poznać te podziały społeczne wśród samych Żydów, bo Żydzi, wbrew stereotypom, to nie jest jedna grupa jednolita, nazwijmy to w ten sposób, tylko mamy Żydów na przykład aszkenazyjskich i sefardyjskich, którzy różnią się nie tylko cechami fizycznymi gdzieś tam, ale również kulturą, sposobem zachowania, obyczajami, kuchnią właśnie, więc to jest wszystko w tej książce super pokazane i pokazane też jest to, do jakich konfliktów pomiędzy tymi
dwiema grupami Żydów dochodzi właśnie na tle tych różnic. Ja sama z tej książki bardzo wiele się dowiedziałam na temat właśnie tych podziałów i co jest ciekawe, to że pomimo, że książka nie opisuje jakby naszego życia codziennego w Izraelu, prawda, w 2022 roku, to te podziały, które są w niej opisane, są cały czas bardzo aktualne i ja sama znalazłam mnóstwo odniesień do teraźniejszości. Byłam w zasadzie w szoku, że te konflikty pomiędzy Żydami, które były widoczne podczas powstawania państwa Izrael i wcześniej, są cały czas tak naprawdę obecne. Oczywiście trochę w innej formie, ale cały czas jest to niepokojąco aktualne. Z kolei ze zjawisk, które moim zdaniem nie są już aktualne, to opisane w książce na przykład podejście Żydów do religii. Sama byłam w szoku, czytając, jak zaledwie kilkadziesiąt lat temu podchodziło się do religii, jak bardzo zliberalizował się teraz Izrael i Żydzi, jak zupełnie inne jest to gdzieś podejście właśnie do wiary i do zasad religijności. I oczywiście książka po pierwsze jest fikcją, więc też nie należy jej tak brać zupełnie na poważnie. Po drugie przedstawia gdzieś tam jakąś konkretną społeczność żydowską, więc też nie należy tego brać jako taki ogół, że tak się żyło 70 lat temu i wszyscy tak żyli. No ale mimo wszystko jest to gdzieś tam ciekawe czytać o judaizmie i o wyznawcach judaizmu, którzy byli tak bardzo inni zaledwie te kilkadziesiąt lat temu, niż są dzisiaj. Kolejny temat ważny w książce poruszony i bardzo teraz aktualny zresztą, no to feminizm. Społeczność opisywana w tej książce, nie chcę Wam też spoilerować, ale chyba tyle mogę powiedzieć, że jest taka mocno patriarchalna i ja zestawiając to sobie z Izraelem, który znam dzisiaj, który jest mocno feministyczny w dużej części, nie mówię oczywiście o tych mniejszościach, takich jak społeczności Żydów ortodoksyjnych czy ultraortodoksyjnych, no bo tam cały czas się żyje w patriarchacie, w rzeczywistości patriarchalnej, no ale reszta Izraela jakby jest tutaj zupełnie już feministyczna i zliberalizowana, więc dziwnie bardzo mi się to czytało i ciężko było mi w ogóle pojąć, rozumiem, że tak to może wyglądać. I skoro już jesteśmy przy prawach kobiet i przy kobietach, no to chyba możemy płynnie przejść do miłości, bo książka w dużej części właśnie o miłości jest. I na jej kartach możecie przeczytać, że opowiada o klątwie rzuconej na rodzinę Ermozów, a w zasadzie na kobiety w tej rodzinie, którym przyszło wychodzić za mąż za mężczyzn, którzy ich nie kochali, którzy kochali jakieś inne kobiety. Tutaj a propos jeszcze religii też chciałabym wpaść w dygresję, że co ciekawe, no to właśnie możecie też się dowiedzieć wiele o tym, jakim problemem było zawieranie związków mieszanych nie tak dawno. I oczywiście w dalszym ciągu pamiętajcie, że książka jest fikcją, ale wiele rzeczy w niej opisanych miało miejsce i czasami do tej pory ma. Zakaz zawierania małżeństw mieszanych, ale nie chodzi tutaj o małżeństwa mieszane, czyli z innych religii, tylko mieszane wśród samych Żydów, właśnie aszkenazyjskich i sefardyjskich. Nie będę więcej zdradzać, żeby Wam nie psuć zabawy. Temat małżeństw bez miłości, samotności w małżeństwie, presji religii, życie w takim małżeństwie aranżowanym i tego, jaką religia potrafi oddziaływać rolę taką paraliżującą. Tak bardzo przejmujemy się tym, co powiedzą o nas inni ludzie, właśnie w kontekście religijnym czy jakimś tam tradycyjnym, że robimy rzeczy, których naprawdę z całego serca nie chcemy, tylko dlatego, żeby inni nie gadali. To też jest taki temat bardzo, bardzo aktualny, a poruszony w książce trochę między wierszami, ale jednak wyraźnie. Tam był właśnie taki wątek, który chyba też mogę Wam tak szybciutko wtrącić, o tym, jak na przykład ludzie decydują się na dzieci tylko po to, żeby ludzie nie gadali. I tak pomyślałam sobie, że na początku, że kurczę, w ogóle jaki nonsens. A potem przyszła do mnie taka refleksja, że przecież w dzisiejszych czasach w dalszym ciągu tak żyjemy, że może nie jest to tak oczywiste i może nie mówimy o tym w taki sam sposób, trochę się do tego nie przyznajemy, ale jednak ta presja społeczeństwa jest tak samo ważna albo bardzo na podobnym poziomie, jak była te kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. W książce było takie zdanie, już nie pamiętam go dokładnie, ale dotyczyło ono tego, że trzeba jak najszybciej dorobić się potomstwa, bo inaczej ludzie będą gadać i mówić, że coś jest nie tak w małżeństwie, no bo skoro małżeństwo tego potomstwa nie ma, to znaczy, że są tam jakieś problemy. Więc żeby ostudzić te plotki i nie dać ludziom tematów do gadania, to trzeba było się dorobić potomstwa. Autorka też w bardzo ciekawy sposób przybliżyła taki wątek hipokryzji religijnej, znowu temat aktualny na dzisiejsze czasy,
czyli takiego życia jednocześnie pobożnego, w tradycji, w poszanowaniu zasad religijności, ale tutaj okazuje się, że na przykład małżeństwo bez miłości może pchać w grzech, jakim na przykład jest zdrada, ale też inne rzeczy, których nie będę Wam tutaj zdradzać. Wiecie, też często Wam na przykład opowiadam o tym, jak rodzinni są Izraelczycy czy Żydzi i o tym, jak duże są te rodziny izraelskie. I ja też miałam taki problem czytając tę książkę, że w pewnym momencie przestałam nadążać, żeby zapamiętać tych wszystkich członków rodziny, którzy są tam wypisani. Musiałam sobie nawet, słuchajcie, robić notatki. Ta była ciotką, a ta matką, a ta siostrą męża, brata i tak dalej, i tak dalej. I z jednej strony to, słuchajcie, mnie nawet zaczęło bawić, dlatego że w ogóle rodziny izraelskie są tak liczne często i te spotkania właśnie rodzinne są duże, że no faktycznie ciężko się połapać, więc ta atmosfera rodzinności też została fajnie w książce oddana. Chociaż pokazała raczej te ciemne strony rodziny i tego, jakie sekrety może skrywać rodzina i w zasadzie tego, że z rodziną to chyba głównie fajnie na zdjęciu. Książka w bardzo ciekawy sposób opisuje na przykład trudności w relacji matka-córka, czy na przykład traumie po utracie dziecka. Jest tam też mowa o poronieniach, czy również taki temat ostatnio na czasie, że nie jest to oczywistością, że kobieta, która rodzi dziecko, od razu się po porodzie, po przyjściu tego dziecka na świat, w nim zakochuje, tylko że czasami ta miłość przychodzi później albo nie przychodzi nigdy. I to też jest wątek, jeden z moich ulubionych, więc gorąco polecam, żebyście przeczytali i dali znać, jakie Wy macie przemyślenia w tej kwestii. W książce pojawia się też wątek kryminalny, pojawiają się też wątki wojenne, tak jak mówię, gdzieś tam tutaj rozgrywają się dramaty ludzkie, a w tle powstaje państwo Izrael, więc te tematy wojenne też nie zostały pominięte. No i też możecie spotkać opisy samych podziałów pomiędzy Żydami właśnie i ich koncepcji, jak miało to państwo Izrael powstać, czy w sposób bardziej agresywny, czy mniej. Co jest też ciekawe w książce, to jak wyglądały stosunki żydowsko-arabskie przed powstaniem państwa Izrael, tuż przed powstaniem państwa Izrael. To też dla mnie było dużym zaskoczeniem, szczerze mówiąc, chociaż wydaje mi się, że w temacie mam dosyć sporą wiedzę, a mimo to książka mnie wiele nauczyła. No a skoro temat wojenny, no to oczywiście wiąże się z tym temat biedy, braku środków na jedzenie, depresji, problemów egzystencjonalnych. Wątek przecież nam Polakom znany, czyli jedzenie na kartki. Więc też tematy, z którymi myślę, że wielu czytelników może się utożsamiać. Książka jest mocno wielopokoleniowa, ale nie mam tutaj na myśli tego, że wiele pokoleń mogłoby ją czytać, tylko chodzi mi bardziej o to, że macie przedstawiony taki przekrój życia bohaterów od w zasadzie niemowlęcia do dnia ich śmierci. No i to jest takie poruszające, bo też zmusza do takiej refleksji, do przemyśleń na temat życia, jego ulotności. Jeżeli chodzi też o rodzinę, to porusza tematy takie jak, wiecie, przechodzenie gdzieś tam schematów z pokolenia na pokolenie, czyli bardzo próbujemy się uchronić przed błędami naszych rodziców, a koniec końców je powtarzamy. Taki znany chyba nam wszystkim problem tego właśnie powtarzania schematów naszych rodziców i problemów, które się ciągną przez pokolenia. Wątek karmy, czyli tego, że mama na przykład potrafi gdzieś tam odgrażać córce, że Ciebie też Twoje dziecko nie będzie kochało. Później historia się powtarza, bo historia się lubi powtarzać. Na koniec ciekawostka, w książce przewija się wiele języków, na przykład ladino, czy arabski, hebrajski, jidysz. I te wtrącenia z różnorakich języków są często w oryginale, co dodaje książce takiej sporej autentyczności moim zdaniem i bardzo można się wczuć w klimat. Z kolei same dialogi pomiędzy bohaterami często zawierają cytaty z Biblii, więc to też taki kolejny smaczek tej książki. I to by było chyba tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o moją opowieść dla Was o Królowej Piękna z Jerozolimy. Mam nadzieję, że książka spodoba Wam się tak bardzo jak mi. Może zabiorę się nawet za oglądanie serialu, a Wam serdecznie polecam przeczytanie. I dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak już przeczytacie lub jeżeli już czytaliście, jakie Wy mieliście odczucia związane z tą książką i co się Wam w niej podobało, a co nie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ściskam Was, buziaki, hej!